Ten odcinek dedykuję mojej patronce Agnieszce. Life is a Strategy. Dziękuję za wsparcie. Pamiętacie może te złote czasy, kiedy wystarczyło za pomocą jednego kliknięcia nałożyć preset na nasze zdjęcie i trach, uzyskiwaliśmy wspaniały efekt. Społeczność była zachwycona, a my docieraliśmy z naszym zdjęciem do setek tysięcy odbiorców. No cóż, niestety te czasy mamy już dawno za sobą i nic nie zapowiada, aby miały wrócić. Instagram twardo upiera się przy rolce oraz formacie wideo, nieśmiało tylko wspominając, że przecież nadal można publikować zdjęcia, bo taka idea przyświecała im na początku powstawania Instagrama. A więc nie mamy na te zmiany żadnego wpływu. Jeżeli nadal chcemy szybko rozwijać nasze konto na Instagramie, to musimy spróbować dostosować się do nich w najmniej bolesny sposób. Cześć, tu Marcelina, witam Was na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć świetny content na Wasze media społecznościowe w konkretny, zaplanowany i kreatywny sposób. W poprzednim odcinku na temat rolek, do którego link wstawiam u góry i w opisie do tego filmu, pokazałam Wam, jak łatwo i szybko stworzyć rolkę, bazując na dodawaniu doń napisów. To rewelacyjny sposób praktycznie dla każdego konta, nawet fotograficznego, ponieważ dzięki tekstowi możemy naszej społeczności przekazać na przykład różnego rodzaju wskazówki, opowiedzieć jakąś historię, albo też zabrać ich za kulisy naszych działań i przedstawić na przykład, w jaki sposób powstawało dane zdjęcie. W dzisiejszym filmie natomiast skupimy się na obrazie. Przedstawię Wam 5 pomysłów na wykorzystanie w kreatywny sposób naszych zdjęć do stworzenia przyciągającej uwagę rolki. A więc nie przedłużając, zaczynamy. Photodump, czyli tak zwany fotograficzny śmietnik, to całkiem nowy trend, który zyskuje na popularności. I polega on na przedstawieniu w bardzo krótki sposób jak największej ilości naszych nieidealnych zdjęć z danego okresu. Fantastycznie się tu sprawdzą obrazy przedstawiające nasze zakulisowe działania, albo też zdjęcia, które z jakiegoś powodu nie trafiły na naszą stronę profilową. Pokazujemy tym samym dystans wobec samego siebie, wrażliwość i autentyczność. Co więcej, jeżeli potrafimy zainteresować kogoś takimi zdjęciami, to jeżeli zdecyduje się odwiedzić nasz feed, to tym bardziej powinien on wywołać w nim efekt wow. Jak zrobić taką rolkę? Najprościej skorzystać z bezpłatnej aplikacji InShot, która za pomocą jednego kliknięcia pozwoli nam na dostosowanie odpowiedniej długości do wszystkich zdjęć. A więc wchodzimy w aplikację, wybieramy wideo, następnie New i przechodzimy do wyboru naszych zdjęć, które chcemy, aby pojawiły się w rolce. Ile ich dodamy, zależy od nas, a właściwie od muzyki, którą chcemy użyć jako podkład. Jeżeli jednak nie mamy żadnego konkretnego utworu na myśli, to dodajmy tyle zdjęć, ile uznamy za stosowne. Następnie wchodzimy w funkcję Duration i ustawiamy 0,2 sekundy, a kolejny krok to kliknięcie w podwójnego ptaszka po lewej stronie, co oznacza, że ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich zdjęć. Następnie musimy ustawić jeszcze jedną zmianę i dostosować do długość tego pierwszego zdjęcia, ponieważ tam pojawi się tekst Photodump i aby odbiorca był w stanie go przeczytać, to musi to zdjęcie po prostu trwać chwilę dłużej. Ustawiamy to na przykład 1,5 sekundy i teraz możemy albo dodać tekst w aplikacji InShot, albo zrobić to już bezpośrednio podczas publikowania czy tworzenia rolki na Instagramie. Jak właściwie jest Wam wygodniej. Recap, czyli przypomnienie sobie najważniejszych, czytaj najlepszych zdjęć z danego okresu, świetnie działa, biorąc pod uwagę sezonowość. Nie tak dawno temu, jak być może pamiętacie, zalała nas fala podsumowań 2021 roku, ale w tym pomyśle wcale nie musicie ograniczać się do corocznych okazji. Rolki w stylu podsumowanie miesiąca, podsumowanie lata czy najlepsze momenty z ostatniej podróży pozwolą odbiorcom lepiej Was poznać
i przedstawić im to, co robicie w pigułce. Proces tworzenia tego typu rolek wygląda tak samo jak w poprzednim przykładzie i tutaj też możemy posłużyć się aplikacją InShot. Ważne, aby nadal utrzymywać tempo i długość naszego klipu. Odbiorca bowiem nie może się znudzić. Swoją drogą zamierzam na tym kanale opublikować odcinek o różnych aplikacjach do edytowania plików wideo, a więc bądźcie czujni, jeżeli chcielibyście wypróbować coś innego niż na przykład InShot. Jeżeli jest to temat, który by Was zainteresował, to proszę dajcie mi znać w komentarzu poniżej. How to, czyli mini poradnik jak coś zrobić, wcale nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie edukacyjnej niszy. Z powodzeniem możecie przedstawić w swojej rolce, w jaki sposób zrobiliście dane zdjęcie, podając po kolei ustawienia w swoim aparacie. Możecie również pokazać, w jaki sposób wyedytowaliście dane zdjęcie, co na przykład ja bardzo lubię robić. Wystarczy, że po wprowadzeniu zmian w każdym z paneli w Lightroomie zrobię screena albo na przykład wyeksportuję zdjęcie, aby dokładnie przedstawić proces zmian, jakie zaszły. W tego typu rolce możecie zaprezentować swoje umiejętności i nauczyć czegoś innych. Sama najbardziej lubię oglądać rolki, z których mogę wyciągnąć coś więcej niż tylko samą rozrywkę. Warto właśnie w ten sposób podchodzić do rolek. Do filmu, który jednocześnie ma przynosić zabawę, ale z drugiej strony też edukować. Podam Wam teraz kilka przykładowych tematów, które możecie wykorzystać, jeżeli będziecie chcieli stworzyć rolkę typu how to. Jak stworzyć bokeh na zdjęciu? Jak odpowiednio ustawić krzywą w Lightroomie? Jak zrobić zdjęcie gwiazd? Jak zrobić zdjęcie rozmytej wody? Jak stworzyć marzycielski look na zdjęciu? Jak rozjaśnić ciemne zdjęcie? Jak odpowiednio wyeksportować zdjęcie z Lightrooma? Jak zrobić flat lay? Jak posługiwać się histogramem? Gdzie sprzedawać swoje zdjęcia online? I tak dalej. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować. Działajcie! Chętnie zobaczę Wasze rezultaty i nauczę się czegoś nowego. Czas wykazać się kreatywnością i podsunąć innym nasze pomysły. Im lepsze i im więcej będziemy ich mieli, tym nasze rolki mogą stawać się coraz bardziej popularne. A profile fotograficzne mają tutaj nieograniczone możliwości, ponieważ jakby nie patrzeć, każde zdjęcie wymaga pewnej dozy kreatywności i pomysłu na nie. Można na przykład zacząć kategoryzować swoje zdjęcia pod różnymi względami. Na przykład zdjęcia podróżnicze, krajobrazowe, fotografia portretowa, rodzinna, weselna itd. Inspiracją do tworzenia tego typu rolek może być chociażby YouTube. Sama mogłabym przekształcić niektóre ze swoich filmów na rolki. Na przykład ten o pomysłach na jesienną sesję zdjęciową, o pomysłach na zimową sesję zdjęciową, o pomysłach na letnią sesję zdjęciową, czy o tym, w jaki sposób pozować do zdjęć, aby nie było widać naszej twarzy, albo co zrobić z rękoma na zdjęciach. Do wszystkich wstawiam linki u góry i poniżej. Rolka na Instagramie będzie oczywiście dużo krótsza, bardziej dynamiczna i mniej szczegółowa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład zawrzeć więcej informacji w opisie do niej i odesłać naszych odbiorców po więcej informacji na przykład na YouTube'a. Dodatkowo zwróćcie tutaj uwagę na trendy i próbujcie je wpleść do swoich rolek, co pomoże Wam zwiększyć zasięgi. Niedługo walentynki, a zatem możecie stworzyć coś na przykład 5 pomysłów na romantyczną sesję dla par, albo 2-3 rekwizyty, które idealnie sprawdzą się podczas walentynkowej sesji fotograficznej. Publikując takie rolki, na przykład 2 tygodnie przed walentynkami, zwiększacie szansę na jej popularność. Ostatni pomysł to stworzenie kolażu The Best Of, czyli najlepszych zdjęć. Pomyślcie o tym, jak o szansie na zaprezentowanie swojego portfolio. Jak byście starali się stworzyć coś, czym możecie się pochwalić odbiorcom czy klientom. Załóżmy, że chcecie stworzyć rolkę top 9 najlepszych Waszych zdjęć z ostatniego miesiąca. Często nawet widuje się tego typu posty w postaci takiego kwadratu podzielonego na 9 kafelków. Zaglądacie zatem do swoich statystyk, wybieracie zakres z ostatniego miesiąca i sortujecie na przykład pod względem zasięgu.
Instagram pokaże Wam, które zdjęcia w danym okresie wypadły najlepiej i to właśnie te będziecie chcieli użyć do swojej rolki. Jeżeli to nie tajemnica, to możecie w takiej rolce zawrzeć na przykład liczby, czyli swoje statystyki, które zawsze przyciągają uwagę. Ludzie bowiem uwielbiają mieć jakiś punkt odniesienia i móc się do czegoś porównać. Jeżeli chodzi o mnie, to grudzień nie był moim najlepszym miesiącem. Zmęczona Instagramem postanowiłam zrobić sobie przerwę, więc nie publikowałam przez cały miesiąc. A teraz spróbuję stworzyć taką rolkę, bazując jednak na ostatnich 3 miesiącach. A więc zaglądamy do statystyk, wybieramy zakres ostatnich 3 miesięcy i sprawdzam posty, które miały największy zasięg. I teraz z tych 9 zdjęć, które widzę, mogę stworzyć rolkę. Oczywiście będę musiała wejść do swojej galerii zdjęć, pobrać je stamtąd i stworzyć taką rolkę. Również mogę to zrobić w aplikacji InShot. Mam nadzieję, że udało mi się podsunąć Wam kilka fajnych pomysłów i zainspirować do tworzenia rolek, nawet jeżeli zajmujecie się głównie fotografią, a nie kręceniem filmów. Dajcie mi proszę znać w komentarzu poniżej, który z wymienionych pomysłów spodobał Wam się najbardziej. Pamiętajcie również, że zawsze możecie zmienić okładkę swojej rolki i wstawić tam jakiekolwiek ze swoich zdjęć po to, aby lepiej prezentowała się i pasowała do Waszego feedu. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to zostawcie proszę łapki w górze i myślę, że może Wam się również spodobać mój film o tym, czym lepiej robić zdjęcia, aparatem czy telefonem. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!